Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Szczęśliwego Nowego Roku! Jak się czujecie w 2024? Oby był lepszy niż poprzedni. Dzisiejszy odcinek zatytułowany Tajniki pępka i pępowiny powstał na podstawie podręcznika profesora Michaela Obladena The Newborn: A Cultural and Medical History. Pępek jest centralnym ośrodkiem ciała człowieka. Pępowina to sznur łączący płód z łożyskiem, umożliwiający wzrastanie dziecka. Na pępowinę składają się 3 naczynia. Tworzą ją 2 tętnice pępowinowe oraz 1 żyła pępowinowa, umożliwiająca transfer krwi pomiędzy organizmem matki a organizmem dziecka. Pępowina prenatalnie pełni funkcję podtrzymywania życia płodu. Jednakże może również powodować jego dysfunkcję w sytuacji splątania, zwijania, nadmiernego bądź też wypadania pępowiny, czy też przerwania jej ciągłości. Jedną z takich sytuacji jest węzeł prawdziwy na pępowinie. Mówimy o nim wówczas, kiedy zostaje uformowany supeł w sytuacji jego maksymalnego zaciśnięcia oraz utrudnionego przepływu krwi do płodu, może to stanowić zagrożenie dla jego życia. Od zarania dziejów pępek i pępowina stanowiły źródło kultu w różnych społeczeństwach na różne sposoby. Uważano nawet niekiedy, że jest to żywa część ciała niemowlęcia, bądź też żywa istota, brat lub siostra dziecka. Przecięcie pępowiny symbolizowało przejście z życia wewnątrzmacicznego do pozamacicznego, wiązało się z ranami i bólem, było źródłem licznych rytuałów i przesądów. Od rodzaju techniki podwiązania i przecinania pępowiny zależało występowanie infekcji okolicy pępkowej. Rutynowe podwiązywanie i przecinanie pępowiny dotyczy tak naprawdę ludzi. W świecie zwierząt nie przywiązuje się do tego aż tak dużej wagi. Matki ssaków rozrywają bądź odgryzają pępek, co jest opisywane nawet wśród gatunków będących wegetarianami. Noworodek ludzki jest mniej dojrzały funkcjonalnie po urodzeniu, nie chodzi, stąd pozbycie się pępowiny oraz łożyska jest utrudnione. Głównym celem podwiązywania pępowiny jest tak naprawdę zapobieganie krwotokowi. Z tym, że ryzyko krwotoku jest w rzeczywistości niewielkie. Łatwiej jemu zapobiec poprzez zmiażdżenie pępowiny niż przecinanie naczyń. Za czasów Hipokratesa pępowina nie była przecinana przed urodzeniem się łożyska. Na podwiązywanie i przecinanie pępowiny uwagę zwrócił Arystoteles. W głównej mierze zwrócono uwagę na tę czynność ze względów bardziej rytualnych i kulturowych niż zdrowotnych. Miało to uhonorować i symbolizować związek matki z dzieckiem po urodzeniu. Soranus z Efezu w II wieku opisał sposób, w jaki należy przecinać pępowinę, mianowicie zaproponował, iż narzędziem o ostrych krawędziach, tak aby nie powstał siniak. Proponował on użycie szkła, trzciny, cienkiej skórki chleba lub mocne zaciągnięcie sznurka. Cięcie żelazem było uważane we wczesnym okresie po urodzeniu za zły omen. Jego zalecenia obowiązywały do XVIII wieku. Od starożytności techniki przecinania i podwiązywania pępowiny ewoluowały. Jednym ze sposobów, jakie opisywano, było użycie materiałów żywych, takich jak produkty biologiczne, liście, drewniane piły, produkty naturalne, włókna roślinne lub ścięgna do wiązania, niektóre przed, a niektóre po urodzeniu łożyska. Joseph Roulan w 1770 roku z kolei zaproponował, aby czynić tę procedurę z użyciem 3-4 nitek pokrytych woskiem lub małymi kawałkami opasek. W XVIII wieku był także opisany błąd medyczny związany z przecięciem pępowiny zbyt blisko brzucha, co skutkowało ściągnięciem, zwężeniem części skóry brzucha. Położna, którą oskarżono, tłumaczyła, iż nie wynikało to z zaniedbania czy niewiedzy, tylko ze słabej widoczności. Proszę sobie wyobrazić, jak musiało być ciemno w XVIII wieku w wiejskiej chacie z małymi oknami przy blasku świec. Na wszystkie praktyki związane z pępowiną wpływały przesądy. Najnowszym z nich jest poród w lotosie. Polega on na tym, iż nie przecina się pępowiny, tylko dziecko wraz z łożyskiem pozostaje, a je przykrywa się ziołami w celu stłumienia zapachu. W Polsce metodę podwiązywania i przecinania pępowiny regulują neonatologiczne standardy opieki okołoporodowej. Po porodzie na sali porodowej położna zakłada na pępowinę jałowy zacisk, a następnie jałowymi nożyczkami przecina jej zbywającą część. Zawsze położna obecna przy porodzie bądź neonatolog sprawdzają obecność 3 naczyń pępowinowych. Sytuacja 2 naczyń pępowinowych jest sytuacją patologiczną. Po czym na kikut pępowiny zakładany jest jałowy gazik. Z kolei na sali cięć cesarskich operator, ginekolog-położnik po urodzeniu dziecka przecina pępowinę
z użyciem narzędzi chirurgicznych, po czym przekazuje pacjenta, noworodka, neonatologowi. W Polsce obowiązuje także procedura opóźnionego odpępniania oraz procedura przetaczania pępowinowego. Historycznie rzecz ujmując, techniki pielęgnacji kikuta pępowiny były bardzo różne. Jedną z nich, opisywaną przez Soranusa, było zastosowanie przez kobiety podgrzanych, zmielonych kości skokowych świńskich, którymi posypywano kikut. Inną, jaką opisał, było na przykład użycie umytego, podgrzanego ołowiu, który umieszczano na kikucie pępowiny. Po tym, jak on ostygł, rana zagoiła się, a siłą ciężkości pępek formował się w zagłębieniu. Z kolei Avicenna opisał zastosowanie podwiązki, na którą nakładano naoliwioną szmatkę. Również w XVIII wieku opisywano taki sposób jak użycie ścięgna owczego, a na brzuch zakładano opaskę z kawałka owczej skóry. Zalecenia dla położnych z Regensburga z 1779 roku uregulowały sytuację przerwania ciągłości sznura pępowinowego. Zalecano wówczas, aby monetę umieścić w gaziku nasączonym octem, a następnie umiejscowić ją w zagłębieniu pępka i brzuch owinąć bandażem do przybycia chirurga. Takie postępowanie stosowano również w przepuklinie pępkowej w celu jej zapobiegania. Materiały oleiste, takie jak wazelina czy masło klarowane, utrudniały dostęp tlenu do pępka. I tak naprawdę współcześnie nie ma konsensusu co do sposobu pielęgnacji kikuta pępowiny. W różnych krajach odbywa się to na różne sposoby. W 2016 roku Amerykańska Akademia Pediatrii zaleciła profilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. W Polsce kikut pępowiny czyści się raz dziennie, bądź też w sytuacji jego zabrudzenia moczem czy kałem. Wykonuje się to w ten sposób, że po umyciu rąk następnie należy delikatnie oczyścić kikut pępowiny gazikiem jałowym i spsikać następnie tę okolicę ocenidyną w aerozolu ze szczególnym uwzględnieniem nasady kikuta. Poczekać do wyschnięcia, po czym założyć pieluchę w taki sposób, aby odsłonić tę okolicę, mianowicie wywijając przedni brzeg pieluchy na zewnątrz i przytrzymując go bocznymi zapięciami w trakcie zapinania pieluchy. Pod koniec XIX wieku opisano procedurę samodzielnego oddzielania się pępowiny. W warunkach normalnych pępowina ulega mumifikacji, po czym odpada jak ciało obce. W procesie tym biorą udział migrujące krwinki białe, które tworzą reaktywny stan zapalny. Jednakże w sytuacji pielęgnowania pępowiny po porodzie siłami natury kikut odpada po 13 dniach, a po cięciu cesarskim po 16. Mówimy średnio około 2 tygodni. W sytuacji, kiedy kikut bądź strób pępowiny utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy wykluczyć infekcję okolicy pępkowej, o czym za chwilę. Z kolei jeśli kikut pępowiny i strób utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, bez cech zakażenia, należy wykluczyć jedną z chorób pępka, mianowicie ziarnieniak pępka, torbiel epidermalna pępka, przetoka jelitowa, uchyłek Meckela, czyli przetrwały przewód jelitowo-żółtkowy, przetrwały moczownik bądź wady moczownika, przetrwałe naczynia pępowinowe bądź torbiele więzadła pępowinowego. Wśród wad wrodzonych pępka i pępowiny należy wymienić także 3 inne, mianowicie przepuklina pępowinowa, z łaciny omfalocele. Jest to sytuacja, w której w czasie niewykształcenia prawidłowego pierścienia pępowinowego narządy jamy brzusznej, jelita, żołądek, wątroba przedostają się na zewnątrz w worku. Natomiast w sytuacji, kiedy pierścień pępowiny zostaje całkowicie wykształcony, ale narządy jamy brzusznej, np. jelita, mogą się również przez niego przedostać, a worek przepukliny tworzy również sznur pępowinowy. Mówimy wówczas o przepuklinie sznura pępowinowego. Istnieje jeszcze wada wrodzona w postaci przepukliny pępkowej. Tutaj w sytuacji niewłaściwego zrośnięcia pierścienia pępkowego w jego obrębie widoczne są pętle jelitowe. Zakażenia okolicy pępkowej, zapalenia pępowiny były opisywane już w bardzo wczesnym okresie. Z uwagi na przecinanie i podwiązywanie pępowiny materiałami skażonymi bakteriami, infekcje okolicy pępkowej zdarzały się bardzo często. Zanim odkryto, że za infekcje odpowiedzialne są bakterie, również warunki pielęgnacji kikuta pępowiny nie były higieniczne.
Potem, jak Alojzy Bednar scharakteryzował objawy zapalenia pępowiny w połowie XIX wieku, Hermann Wiederhoff wyróżnił zapalenie powierzchniowe, przetarcie, wysięg śluzowy, ziernieniujące zapalenie, grzybice oraz głębokie zapalenie, oftalmitis. Opisywane również było śmiertelne zapalenie pępka po zapaleniu otrzewnej. Z kolei Heinrich Finkelstein wyróżnił dwie postępujące postacie naczyniowe zapalenia pępowiny, mianowicie pierwszą z nich określił miejscową ropną zakrzepicą tętnic pępowinowych, drugą z kolei infekcję postępującą przez naczynia limfatyczne, którą określił zapaleniem okołotętniczym pępka. Wszystkie infekcje głębokie, które docierały do krwi, groziły powikłaniem w postaci posocznicy. Infekcje poporodowe historycznie były jedną z najczęstszych przyczyn zgonów noworodków na całym świecie. Jedną z infekcji okołoporodowych jest tężec noworodków. Tężec jest to choroba wywoływana przez neurotoksynę produkowaną przez bakterie beztlenowe Clostridium tetani, której zarodniki bytują w glebie. W związku z powyższym wyeliminowanie choroby jest bardzo mało prawdopodobne. Tężec jest chorobą przyranną. Na przełomie XVIII i XIX wieku opisywano liczne wyniszczające epidemie tężca, niekiedy używając innego określenia tej choroby. W połowie XVIII wieku na wyspie Haiti 80% noworodków zmarło z powodu tężca, mimo że były karmione piersią. Również epidemie tężca były opisywane w XVIII wieku na Minorce oraz w Afryce. W ciągu 20 lat żadne dziecko nie przeżyło okresu niemowlęcego na wyspie Heimas, islandzkiej wyspie Heimas, jak wynikało z relacji Henry'ego Hollanda z 1812 roku. W 1817 roku Abraham Coles po wykonaniu wielu sekcji zwłok noworodków zmarłych z powodu tężca ustalił, iż przyczyną była infekcja pępowiny. W 1884 roku odkryto patogen Clostridium tetani, 13 lat później odkryto ochronne działanie antytoksyny, a w 1924 roku Pierre de Comble wynalazł szczepionkę po dokonaniu detoksykacji bakterii tężca formaldehydem. W kolejnych latach pokazywały się doniesienia na temat spadku zachorowalności, tym samym śmiertelności na tężca noworodków wśród dzieci matek zaszczepionych. Szeroka metaanaliza z 2015 roku potwierdziła, że w przypadku, kiedy matka została zaszczepiona przed lub w trakcie ciąży, to przeciwciała chronią dziecko. W krajach rozwiniętych dzięki poprawie warunków na sali porodowej tężec został wyeliminowany. Jednakże istnieje duża dysproporcja między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. W niektórych krajach tężec noworodków nie jest raportowany, a w 24 krajach nie został on wyeliminowany. Jednakże dzięki kampaniom Światowej Organizacji Zdrowia zachorowalność, a tym samym śmiertelność na tężca ciągle spada. Tężec pępka został wyeliminowany dzięki poprawie higieny oraz polityce prozdrowotnej, w tym szczepieniom oraz programom edukacyjnym. Jednakże w krajach rozwijających się nadal stanowi duży problem. Tym samym wyczerpaliśmy temat pępka i pępowiny. Przed nami obszerny cykl dotyczący wcześniactwa, który będzie nam towarzyszył przez następnych kilka odcinków, przez następne tygodnie, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!